Breslau 2025, to już 31. impreza z rzędu. My chyba jesteśmy tutaj czwarty czy piąty raz? Piąty chyba. Piąty raz jesteśmy. No dzisiaj będziemy mieli tak naprawdę pierwszy dzień, kiedy coś pojeździmy szybciej, bo będzie prolog. Ale robimy to w aurze ogromnego kurzu i upału. W sumie jak co roku. Jak pada deszcz, narzekamy, ale w sumie dzisiaj byśmy chcieli, żeby trochę sypnęło jakimś deszczem. No bo kurz będzie takim problemem, że będzie się jechało w ogromnych tumanach, co bardzo ogranicza widoczność. Jak to Krzychu dobrze powiedział, ale jak widzisz typa co kurzy, no to trzeba jego wyprzedzić, a nie się od niego odsuwać. Auto wydaje się być w pełni przygotowane. Dojechaliśmy tutaj w piątek, wyjeżdżając z Kazimierza o godzinie 6 rano. Pojechaliśmy dwoma samochodami, w sumie zestaw, czyli właśnie naczepa, ciągnik, Pimpek plus pokładowy autosupport, czyli Hilux. I o co? No przyjechaliśmy koło godziny 14 i już ciężko było ze znalezieniem fajnego miejsca, ale udało nam się jakimś rzutem na taśmę coś jeszcze wygrzebać. Rozbiliśmy do wieczora sprawnie cały kamp, więc dzisiaj też taki trochę bumelujemy sobie, siedzimy. Tam jeszcze parę rzeczy doregulowaliśmy, ciśnienie w oponach, geometria, tak, geometria, zbieżność, poprawiliśmy parę nowych założeń, chcemy to sprawdzić na prologu. I co? Zaczynamy starty. No 5 intensywnych dni od poniedziałku do piątku z dość długimi odcinkami w bardzo gorącej pogodzie. Tutaj w Żaganiu, no dzień w dzień po 30 stopni, gdzie zostajemy sobie do środy. W środę się przenosimy na Drawsko-Pomorskie. I czego się możemy tam spodziewać? Trochę chłodniejszej pogody, przynajmniej według obecnych zapowiedzi. Może jakaś szansa na deszczyki przelotne w ciągu dnia, co byłoby superanckie, bo to bardzo blokuje kurz, nie? A kurz jest jedną z bardziej chyba męczących w tym upale rzeczy. Wchodzi to wszędzie, w samochód, w oczy, w twarz, w płuca. Po prostu cały czas siedzisz w dużym zapyleniu. A przy samej jeździe, no jedziesz w twardej jak skała mgle, w sensie ona nie opada i naprawdę bardzo ogranicza możliwość ostrego grzania, albo zostawiacie niewielki wybór na drogi, gdzie znajdujesz sobie lekko za chmurą podniesionego kurzu opcję na przejechanie, żeby dojść tego, co nam kurzy. Ale tak, kamp gotowy, my gotowi, samochód gotowy. Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowaniem. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Red Fox. Wow, czekaj, weź sobie z fotela ten. To są pasy, aha, to masz tu. Tu jest jakiś ten, no wsiadaj. Skakuj, Zuza. Powiedz jak jest. Jak się siedzi. Jak w kiosku, nie? Jak się siedzi? Fajnie. Odpalamy? Tak. O ja. To zobacz, przekręć tego do góry, Którą? do góry. Przekręć tego do góry. I tego. General. I wciśnij tutaj. I przytrzymaj. Chodzi? Chwilę popiszcie, zaraz przestanie, bo nam się pasek już kupuje. Co tam, Bartek? Nic ciekawego, wiesz? Co robiłeś ostatnie 2 dni, jak tu jesteś? Spałem. To tak jak ja. No, A ty spałeś w sensie, że wysypia się tutaj bardziej w nie, domu? absolutnie. W domu nie śpię, tutaj nie śpię. Muszę pilnować tego towarzystwa. Zobacz, jak dzieci. Co nie tam Plac zabaw mają? Plac zabaw. A wszyscy bladzi, zobaczcie na kamerze, jak bladzi, jak nie wiem, jak słońce. Jak myślisz, kto ma bardziej przypakowany? Kto jest najbardziej przypakowany? O, Bobby jest, idzie. Szerokie ma bary, nie? Bobby, pokaż jakie masz bary. O, kurde, wszystkich zasłonił. Zaczynamy. Głodni jazdy, pierwszy rajd w tym roku. Długo czekaliśmy, chyba maszyna przygotowana wreszcie. Nareszcie. Pierwszy raz jedziemy na rajd, że auto jest gotowe, nie? Już dawno ono było gotowe. No bo nie pojechała na Rumunię. No, wtedy była spinka tak, żeby szybko zrobić auto, a teraz to już tylko bawiliśmy się przed wyjazdem. Takie małe modyfikacje, tak? Poglądaliśmy auto, co trochę zmienialiśmy. Tak, że myślę, że będzie ok. To będzie frajda z jazdy. Co robisz, Bartek? Nic, jak zwykle leżę, śpię, kurde. Czego się pytasz, głupio? Czego go budzisz?
Widziałeś, kto skakał tym samochodem ostatnio? No widziałem. Co, pobrudziła? To chyba go popsuło. Była pista gas, jak to się mówi w motosporcie. I lecieliśmy tak. Czy pamiętacie, w tamtym roku w filmie pokazywaliśmy Wam, jak wygląda urządzenie do jazdy na Breslau. Takie urządzenie nazywa się Iris. Było wielkości telefonu. Aktualnie Iris trochę urósł, no bo rajd jakby cały czas rośnie, powiększa się, więc i urządzenie urosło. Jest dużo większe. Przez to na pewno bardziej czytelne, łatwiejsze w obsłudze, ale ogólnie jest to zajebista sprawa, zajebiste uproszczenie. Akurat Łukasz zawsze wolał jeździć na papierowym, teraz się trochę uczył obsługi tego, ale myślę, że mu to wyjdzie na dobre, nie? Na dobre wyjdzie? Na pewno na dobre. No. To chyba wiek. Tak, Jest dużo fajnych chłopak trochę musi To chyba wiek już. poczuć elektroniki. Czy z zewnątrz fajnie to wygląda? Bardzo fajnie. No myślę, że będziemy przyjeżdżać i wspierać bardziej fizycznie niż do tej pory. Mentalnie myślę, że jesteśmy gotowi, wręcz nawet trochę wygłodnieli. Poprzedni sezon był krótszy dla nas, a ten też zaczęliśmy z dłuższym opóźnieniem, bo nie udało nam się pojechać na The Rocka. Ale aspiracje na resztę sezonu mamy ambitne, żeby ponadganiać i pojeździć. Maszynę w miarę pospinaliśmy. Zawsze są jakieś tam problemy, ale do ogarnięcia. Ale nie, czasem nie możemy ich przebrnąć, więc muszą zostać. Wszyscy w dobrych nastrojach, pełen komplet, czyli nikt nie odpadł, wszyscy są zwarci, gotowi. Wygłodniali, bo prawie rok nie byliśmy na rajdzie. To jesteśmy głodni wyścigu. No i co, ciśniemy. Team jak zawsze dobrze przygotowany, humory zajebiste, energia, moc jest w ludziach i to chyba dla nas najważniejsze jest, bo jesteśmy tutaj tak summa summarum dla zabawy, nikt nam tu nie każe być. Jesteśmy tutaj, żeby w tym kurzu i w tym upale spędzić fajnie czas. Dobrze sobie wykorzystać każdą chwilę, przygotować też przyczepę, bo cały czas ją modernizujemy i rozwijamy. Ale robić to w fajnej atmosferze, tak? Tutaj kto jest z nami, co robi, nie ma ludzi bez przypadku. Tu nie ma ludzi, dla których tylko funkcja jest najważniejsza, a któraś jednostka jest nie do zniesienia. Po prostu każda tutaj osoba tworzy nas i każda chwila jest fajna. Niezależnie od tego, czy auto nam się zepsuje, zagotuje, czy nie zrobi. Radość bycia tutaj razem, podejmowania tego challenge'u jest dla nas kluczem i po to tu jesteśmy. Klasycznie już jak na polskich rajdach namnożyło się, czy to jest, to nie jest polski rajd, ale w Polsce organizowany, namnożyło się lisów. Zobaczcie, tam macie dwójkę lisów, tam jest trzeci lis i jeszcze gdzieś czwarty lis tam biegł. To nory gdzieś tam biegł, tam o. Już go nie złapiemy, tam o. Że lisy się mnożą, skubane. Powiem wam, że jest Sahara. W cieniu ze 35 stopni, w słońcu nie wiem. Jadą fajnie SSV-ki. Ogólnie prolog, więc każdy jedzie bardzo zachowawczo, a ten piasek za mną tutaj jest naprawdę bardzo sypki i chyba najbardziej rozkopany z tych wszystkich edycji, na których byłem, a było ich chyba 5 albo 6 na tym poligonie w Żeganiu. Naprawdę mega wzruszony jest ten piach i ciężko się po nim jedzie. No co? Zobaczcie sami, Breslau się zaczął. Zostało przed nami jeszcze kupa kilometrów do zrobienia, więc trzeba oszczędzać siły, rozkładać siły na zamiary i jechać ten rajd do końca, bo tak naprawdę to czy ktoś stanie na pudle, to wiadomo, jest najwyższe jakby osiągnięcie, ale dostanie finishera na tym rajdzie, to tutaj właśnie po to ludzie przyjeżdżają w sumie najbardziej, żeby dostać tego finishera, skończyć ten rajd, no bo jak nie było, jest to największy rajd w Europie
i też najdłuższy rajd w Europie. Nie, może nie najdłuższy, bo na pewno są dłuższe rajdy gdzieś tam na Bałkanach, ale jest na pewno to największy rajd w Europie. I jest to, tak można powiedzieć, namiastka tego, co jest w Afryce. Jeżdżąc po tych poligonach tutaj piaskowych, piaszczystych, mamy namiastkę Afryki, namiastkę pustyni. Dopiero na Drawsku jest troszkę bardziej mokro, trochę większy przepraw taki przez wodę, ale tutaj Żagań, Świętoszów to jest czyste piachy, trochę błota, niewiele. W ekstremie oczywiście, bo w cross country wiadomo, że jest go bardzo mało, szczególnie przy takich warunkach jak tutaj. Pomontowaliśmy kamery w różnych miejscach, od dołu, u góry, bo tu się nic nie wydarzy na prologu, nie stracą tych kamer, a później już tylko onboardy. Lecimy.
Nie chcę nic mówić, nie było nas 5 godzin. 5 godzin to jest tyle, a tutaj nic się nie zmieniło. Zobaczcie, te skrzynki tak jak rozłożyli, tak są. No mogłeś jednak tego nie pić. No. Generalnie chyba jest taki plan, że oni tutaj robią porządek w tych skrzyniach. Jak co wyjazd właściwie, co rajd. Jakby ci to powiedzieć, poprawiamy po fachowcach. Karol, kociołek mam nagrać? Dobra, zobaczmy co. A to nie tutaj. Czekaj, gdzie ten kociołek? A tu jest. I oczywiście nasz kucharz Cymbryk robi. No nie mogę teraz tego wam pokazać, Nie otwieraj tego. bo się zważy, ale tu są smakołyki. Tu są smakołyki. Wybuchnie. Ty weź zejdź z tego Nie słońca, sam cymbryk, tylko cymbryk i Basio. to zejdź z tego słońca, bo ci będzie skóra schodziła. Dzielimy wszystko na pół. Jaki Basiu, jaki Basiu! Wszystko na pół. Przecież spałeś pół dnia! Spałem. Ziemniaki. Ziemniaki robiłem. Jajko sadzone. Sobie zrobiłeś ziemniaki, a nie... A jak skąd będę miał siłę do gotowania? Tutaj to dotkniemy. Musiałem coś zjeść. Przegrałeś, poddajesz się. Będzie, niech będzie, wszystko. Jak było, bo tak z zewnątrz wyglądało spoko. No wiesz co, chrupnęło nam coś wcześniej. Strzał był, pewnie się unibal rozpiął. I jechaliśmy tak bardzo... Znowu spokojnie, ale nadal szybko da się jechać, tylko no już nie był taki sterowny, nie? W sensie już coś go rzucało na boki przy hamowaniu, tak. No to ten piasek miękki, wiesz, on tam... Nie, ale coś nam strzeliło ewidentnie. w Aha. sensie. Czyli to przetarte pierwsze szlaki. Przetarte, duża przyjemność, ale coś nam strzeliło, nie? Czego to nam strzeliło? Strzał. I Albo unibal się rozpiął, albo nie daj Boże stabilizator pękł, ale strzeliło dosyć potężnie. Chyba że podwinęło jakiegoś kamienia, wiesz. no, jutro pierwsze odcinki specjalne po dzisiejszym prologu. Właśnie go dojechaliśmy. 4. czas w naszej klasie. No ale 4. czas to jest wystarczająco dobrze, jeżeli chodzi o prolog, żeby jutro zacząć w nie największych tumanach kurzu, ale które będą przeokrutne. Na pewno jest duży margines na to, żeby jechać szybciej. Więc będziemy go wykorzystywali tam, gdzie sobie będzie potrzebny. No prolog to nie jest miejsce, gdzie warto się napinać za wszelką cenę, bo można coś dobrze wydzwonić, a trzeba się najpierw z autem obyć, przypomnieć sobie te tereny, przypomnieć sobie jego zachowanie na tych piachach, na tych niekończących się chopach, dziurach. Słuchajcie, mamy taką małą prośbę. Ogromną ilość energii nakładamy na to, żeby stworzyć te materiały, które oglądacie. Tworzymy je po to, żeby móc pokazać, jak wygląda rajd od zaplecza przez grupę chłopaków, którzy wymyślili, że będą się w to bawić. I byłoby dla nas niezmiernie takim fajnym wsparciem, gdyby ilość subskrypcji i lajków i komentarzy pojawiała się większa. Po prostu musimy trochę walczyć z tym algorytmem YouTube'a. Nie chcemy was tutaj forsować i nagabywać na daj pan piątkę, a zupełnie nie chodzi nam o to, żeby mieć jakiekolwiek komercyjne zwroty, ale chcielibyśmy się przebić przez ten balonik, który nas trzyma algorytmów i trochę wypłynąć szerzej. Pewnie popełniamy tysiące różnych błędów, nie jesteśmy żadną profesjonalną ekipą youtuberów. Kręcimy wtedy, kiedy jesteśmy na rajdach. Nie jest to chyba zbyt wystarczająco często w związku z tym dla algorytmów, że nas chowają gdzieś cholernie z tyłu. Ale gdybyśmy te liczby sobie zaczęli poprawiać, mielibyśmy świadomość, że misja szerzenia, krzywienia tego sportu i pokazywania pełnego zaplecza wszystkich znojów i zmęczeń, które są z nami, że idzie szerzej, byłoby nam, motywowałoby nas to. I z góry wam dziękuję za reakcję na apel. Śniadanko. Tutaj na Breslau w pakiecie serwisowym, czyli jak się płaci za kolejnego człowieka w teamie, staje się taką kartę. Tam pokażę. Dostaje się taką kartę. Ta karta upoważnia was oczywiście do tego, żeby być na kampie, ale też do tego, żeby dostawać 2 razy dziennie catering. Jest tutaj taki przyczepa z jedzeniem.
Na śniadanko mamy tutaj na przykład, zobaczcie, jogurty, sałateczki. Do tego dostaje się też taki pakiet na wynos z kanapeczką, z wodą, jajeczniczka, chlebek. To wszystko się tutaj dostaje. Potem jest kolacja, taki może obiado-kolacja bardziej. No i tam już jest na przykład mięsko jakieś, plus jakieś słodkości typu muffinki i tak dalej. Więc no, oczywiście to nie jest za darmo, bo wpisowe teraz... Ile kosztuje teraz wpisowe? 500 euro? 500 euro od osoby się płaci za to, żeby być tam członkiem ekipy. Ale z drugiej strony mamy też jakieś jedzenie zapewnione i pakiet po koszulka i tak dalej, więc to jest taka spoko. Na 500 euro też nie jest niby mało, ale pamiętajmy, że to jest 7 dni rajdu, więc przez 7 dni mamy badania. Możemy brać tak naprawdę tego jedzenia ile chcemy, ile jesteśmy w stanie przejeść. No tak nawet uczciwie można byłoby powiedzieć. I teraz co? Śniadanko sobie pociskamy wszyscy. I zaraz idziemy na trasę. Dzisiaj będzie długa pętla, chyba 170 km, coś koło tego. Świętoszów, więc będzie, nie będzie przeprawy żadnej na pewno, bo tam nie ma przepraw, ale będzie bardzo pustynnie, dużo szybkościówek, dużo szybkich partii. Wydmy, dużo piachu, no jak tu na Świętoszowie. Taki teren, można powiedzieć, bardzo zbliżony do tego, co mamy w Afryce na przykład. Staliśmy dzisiaj o godzinie 8. Nie musimy się śpieszyć, bo start do odcinka mamy o godzinie 13 chyba 5, więc od teraz to jeszcze ponad 2 godziny. Auto gotowe, wczoraj przygotowane, dzisiaj to tylko tam jakieś detale, podregulowanie pasów. Więc będziemy cisnąć. Jedziemy tak, żeby jechać szybko, ale żeby strategicznie tutaj rozkładać wszystkie dni. No, auto musi wytrzymać 5 dni. Breslau nie wygrywa się ani prologiem, Breslau nie wygrywa się jednym odcinkiem specjalnym, tylko jest jeden warunek. Wszystkimi odcinkami specjalnymi wygrywa się Breslau. Wszystkie muszą być przejechane. Kara za niezaczęcie odcinka to chyba około 2 godzin. Kara za zaczęcie odcinka, a jego nieskończenie to chyba dodatkowa godzina czy 1,5. Niewjechanie na, już tam nie pamiętam, na w ogóle cały stage, czyli składający się z 2 odcinków, to jakieś tam inne godziny. To po prostu łatwo można pozbierać godzin, które zaczynają wtedy często mieć decydujące znaczenie o wyniku. Więc rozkładamy sobie w głowie to na 5 dni. Musi wytrzymać silnik, skrzynia biegów, wszystkie elementy muszą dojechać do końca. Jesteśmy oczywiście gotowi na serwisy. Natomiast bywają rzeczy, które jakby dyskwalifikują i na 4 Breslau w naszej historii mamy 2 niedojechane i to 2 razy z tego samego powodu, czyli zarżnięty silnik. Zrobiliśmy to na pierwszym Breslau i ostatnim, licząc 24 rok. No ciśniemy, mam nadzieję, że Pimpuś tak jak wczoraj się będzie spisywał. Dzisiaj musimy już ogniem iść, nie ma lekko. Kątem oka patrzeć na temperaturę, bo bardzo gorąco i dzisiaj mamy ten kopny piach. Terenu raczej nie będzie mocnego, tylko piasek. Ale musimy grzać, każda minuta się liczy. Co prawda te decydujące dni to są na koniec, kto dotrwa, ale nie wolno odpuszczać każdej minuty, także uważając na sprzęt, ale największym ogniem jakim się da. Przeglądam właśnie roadbooka, patrzę co oni dzisiaj wymyślili, kilometrów jest sporo, ale jakichś cudactw nie ma, myślę, że będzie spokojnie. Ty, a o co tu chodzi? Bartek się uraził, jedzie do domu? Jedzie, bo ważne rzeczy ma do zrobienia. Realizujemy taki projekt w Red Fox Defender Project. You don't just drive a Defender, you build it, you bond with it. It becomes part of who you are. And that's why watching these machines fade away, rusted, abandoned, forgotten, feels like watching a part of ourselves disappear. We didn't start Red Fox out of opportunity. We started it because we were angry. Angry that people still loved these cars but couldn't rebuild them. Angry that restoring a Defender had become a luxury few could afford. A slow, painful, expensive battle against rust, time, and reality. We knew there had to be a better way.
So we built it. The Defender was never just a vehicle. It was a blank canvas, a lifestyle, a project that evolved with you. But today, unless you spend a small fortune, you're stuck with a wreck. And before you can dream, you're drowning. In bodywork, in bills, in hours lost to frustration. And somewhere along the way, you lose the joy. That's what we're here to bring back. The feeling that you can build something epic. Not one day, now. Defenders were designed to be simple, strong, timeless. But decades of corrosion, patchwork repairs, and impossible labor costs have turned restoration into punishment. Shops don't want the job. Parts are rare, and full rebuilds, they break banks and spirits. So we decided to rewrite the story. Imagine opening your garage to a pristine, perfectly fitted, fully protected Defender body. No rust, no compromise, just freedom. That's pack one. A complete turnkey body on a brand new chassis. Painted, sealed, ready to go. Drop in your drivetrain, build your dream, do it your way. No welding, no chasing panels. Just the best part, creation. Our solution is a new fortified chassis, your solid foundation, a perfectly aligned body, no cutting, no guesswork, advanced corrosion protection built to outlast, custom paint in premium European quality, your color, your pride. This project isn't about cars, it's about you, about giving you back control, about letting you create something lasting. Not someday, but now. If you ever dreamed of building your own Defender, this is the moment. No compromises, no excuses, no barriers, just you, your garage, and a legend waiting to be reborn. Join us. Let's bring your Defender back to life. Którego ojcem, tatą, matką, wszystkim co może być tego projektu jest Bartek. A harmonogramy nas cisną, więc wracam do Kazimierza popchnąć temat. Ale będzie gotowy i deklaruje się, że jak będziemy potrzebowali supportu, no to wsiada na swoje BMW i u nas będzie. Jadę do domu. Porobiłem co miałem porobić, jadę. Po co tu siedzieć? I w sumie 5. rok, czy 6. rok w tej historii ścigania się też daje pewnego rodzaju już opanowanie. Nie ma rzeczy nadmiernie emocjonujących. Jeżeli one takie są, jakie były wcześniej, tylko po prostu do tego się podchodzi już z chłodniejszą głową, na spokojniej. Co daje też moim zdaniem taką fajną przewagę w głowie, że to my kontrolujemy sytuację, a nie sytuacja nas. I tak jak wspomniałem na początku, mała dżemka przed odcinkiem nikomu się nie zaszkodziła. Zaczynamy dzień drugi. Piękna przeprawa przez błotko, wodę. Tu będzie się działo, będą tutaj fajne ujęcia dynamiczne, woda będzie chlapać. Najpierw jadą SSV-y, przed nimi jechały kłady oczywiście i motory. Potem przerwa i puszczałem teraz pojazdy, czyli SSV-y, samochody, Extreme i ciężarówki. Tu będzie fajnie.
Jak jest Kubuś? Pokaż się. No nie skończyło się tym razem. Pokaż się, wyczepię cię, poczekaj, pokaż. Tak o. Jest dobrze, nic się nie stało. Pokaż obiektyw. Jednak 200 mm nie pomogło, bo 2 lata temu we Francji miałem 17 i podszedłem mega blisko i skończyło się nieco gorzej. Myślałem, że na 200 będzie lepiej, ale Życie. życie. Jak to się mówi, ciężka jest praca mediów offroadowych na rajdach offroadowych. Tak to już jest, ale jest fajnie. Błoto, wiecie, darmowe spa, nie trzeba chodzić na kąpiele, błoto, wszystko jest za darmo. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie stanąć. Po prawej. Mały skręt i on to pójdzie, ale nie kręcą.
patrz jaki dobry materiał na żywce, nie? Dobry. Bardzo dobrze. Drugie miejsce mamy. Tomi Lisy. Panowie, drugie miejsce. Coś mi się wydaje, że to nie będzie tak. Czemu? Strasznie dużo waypointów nam jeszcze dało. A, chyba, że tak. Ale lokal Marzy jeszcze jest na poligonie. Marzen widziałem, że się wysrał, wyprzedzaliśmy go. Źle. Co się dzieje? Kurwa, prowadzi się jak wóz drabiniasty. Tylko, że szybko. Zacznijmy od plusów. Nie grzeje się. Moc ma. Ale strasznie się źle prowadzi. Skacze, podskakuje. No szybko jechaliście, bo mieliście kilka kilometrów, tylko średnią mniejszą od harda. No, ale myśmy się zgubili jeszcze 3 razy z remotnikową. Myśmy, No. idzie nią jechać szybko, tylko to jest jazda na krawędzi. Mnie wiesz, ja jadę, nie chcę się zmieścić koło drogi, ja chcę się zmieścić w trakt. Kurde, to tak. A wiesz, awarii wielkich, większych nie ma. Ale Zobaczymy kurde, jak to policzą, no bo trasa tyle... tak pojebana. No tak, wiesz, 2 czy 3 miejsca takie tak zrobione. Dzięki. Tak roadbook zrobiony, że wszyscy się gubili. No po prostu były miejsca, gdzie rozejrzałem się, a stoi 10 samochodów, małpki, ciężarówki, wszyscy, każdy w inną stronę odwrócony i nikt nie wie gdzie ma jechać, nie? Muszę rosnąć. No i coś tam pokombinowaliśmy i w końcu znaleźliśmy drogę, ale to się traci dużo czasu. Więc musimy zaczekać, niech to zsumują wszystko i policzą ile tych waypointów ominęliśmy i dlaczego ich nam nie szczytało, nie? Fajnie, w ogóle fan zajebisty, no nie ma co mówić, ale jakby teraz się zacząć dopierdalać do szczegółów, co można by poprawić, to w chuj rzeczy. Wypiszczymy to, co? Żeby dzieci mogły oglądać. Nie. To jest dla mężczyzn i dla dorosłych kobiet. I nie. I w takim razie to jest dla dzieci twardych mężczyzn. Dzieci dokładnie znają już te słowa. Znają. Niepotrzebnie daję przykład, jak je używać. A może powinny wiedzieć, jak je używać, żeby wiedzieć, kiedy ich nie używać. Dobra, fajnie, natomiast prowadzi się szybko, moc jest, ale trakcji to nie ma, to jest walka z tym. Ilość dźwięków, jakie wydaje z siebie, to jakbyś, kurde, auto weselne z puszkami z tyłu zaczepione. Ale ja mam propozycję. Załóżcie na jutro Maxisy, zobaczycie czy będzie różnica. No możemy tak spróbować, będę założyć. Bo to może być winopon, wiesz, łopata i tak dalej, nie? Auto. Jutro i błota macie, to nie wiem czy jest lepiej. A, jak Ale to tylko białe było tam, a no to w sumie też szkoda, bo nie a tam ten. można uskleić, nie? Wiesz, to jednak szeroki balon, kurwa, coś się wgryza, wiesz o co chodzi. No nie. Na szybkie odcinki, bo słuchajcie, i tak tą szybką jazdą czasu się nie robi. Myśmy mieli 3 razy się zgubiliśmy, po parę minut było w ogóle szukania z dziesiątkami innych samochodów, gdzie jest droga. Nie zaliczono nam waypointów, niby powinny być niezaliczone, więc to, że my szybko pojechaliśmy, to jest jedna rzecz, ale w tym rajdzie się czas zbiera za wiele innych rzeczy i niestety go nazbieramy, podejrzewam. Jak za chwilę zaczną podliczać, podsumowywać, to tam wcale nie będzie tak kolorowo. Ale co, do przodu. Najważniejsze, że dojechane, żadnych kar, mam nadzieję, że nie uzbroiliśmy się, staraliśmy się limity prędkości wyłapywać. O Jezu, jak dobrze wysiąść. Staraliśmy się limity prędkości wyłapywać, stopy się zatrzymywać. Że wydaje się być, że co najwyżej no to będą waypointy, ale pójdziemy z naszymi mapami, bo nam rysowało, bo wyglądało na to, że kupa teamów miała problemy, nie tylko my się pogubiliśmy. Więc może były rzeczywiście jakieś fuck-upy, które oni potem uznają i uśredniają. Więc taka będzie wyprawa do sędziów. A jak dzisiaj się jechał w Simpsonie? Dużo lepiej. No po wczorajszych regulacjach człowiek też czuje ból nasady głowy. Ale po regulacjach wczorajszych wieczornych dużo lepiej. Czyli trzeba dobrze wyregulować. Trzeba dobrze wyregulować, inaczej to jest niezdatne urządzenie. Patelnie 100 metrów szerokości, a ty się w paść nie możesz zmieścić, to coś jest nie tak chyba, nie? No tak, Ale drugie jest. no i wiesz co, prawdopodobnie tak, ale zobaczymy, tyle było pogubień się. To my tak samo. Nie wiem, wszystkie waypointy złapane, no. Walczymy. Walczymy. A wy? Coś tam pogubiliście trasę, czy wszystko poszło? Był taki chujowy moment, że był przeskok przez drogę i taki ni to w prawo, ni to w lewo. Tak. Pojechaliśmy w prawo i od razu Łuki trafił idealnie. Mówi, nie kuźwa, to jest źle i nagle
patrzymy, a tam kuźwa stado na tym. No. My na wrotka, dzida i tam była neutralizacja. Chwilę później. A to już pod sam koniec. Nie, tam ta pierwsza neutralizacja taka, co się stało 15 minut. O, Karolek robi swój specjal. Specjalité, dobre? Daj tutaj widzom spróbować do kamery. Dobre. Jak tam, Karolek, co zrobiłeś? Kociołek? Tak. Co tam w kociołku ciekawego? Poza boskami? No to był akurat rozmaryn. Aha. No co, no standardowo karkóweczka z karmika. Boczuś. Jaki jest sekretny przepis, bo tu widzowie się pytali ostatnio w filmie. No nie mogę tego zdradzić. Sekretny przepis na udany kociołek. Na kociołek Panoramixa. Nie wiem, po prostu trzeba to zrobić, no po prostu wychodzi i tyle, nie? Coś robisz z sercem, to zawsze wychodzi, nie? A szybko nie ma takiej, wiesz, takiego efektu. No ja to powoli, spokojnie, wiesz, bez jakiegoś tam, bez jakiejś tam spiny i tyle. Rzucasz co lubisz i... Czyli, żeby uprościć dla naszych widzów, to Karol robi powoli, bo ma na godzinę. Nie na akord. Co tam, Bobby, dzisiaj akcja była? Podobno jakaś wichura była, tak? No była, chcieliśmy latać sobie tutaj z namiotami. Powiązaliśmy do kół zapasowych od ciężarówki i jakoś ucało, ale po sąsiedzku chyba 6 sztuk połamało. No ale to 15 sekund po zabiegu było. No i czekamy, Karol myje samochód i bierzemy się za serwis. Na tą chwilę nic poważnego nie widać, oprócz jednej małej, dużej, bo nie wiemy jak się okaże, bo jest przeciek z chłodnicy oleju skrzyni biegów. Przerywamy oglądanie. Teraz w tym momencie prośba. Kliknij suba, kliknij lajka i napisz komentarz. Komentarze będą ważne nie tylko dla supportu naszych algorytmów YouTube'owych, ale także do udziału w konkursie, który będziemy realizowali pod koniec tego rajdu, a będą tam mogli partycypować tylko i wyłącznie ci, co dali lajka. A co i kiedy, jak, poinformujemy dalej. Próbuję pasek założyć. Świeży. Zachłodnica jednak pęknięta. Chłodnica pęknięta, no i... Chłodnica oleju. Tak, i skrzyni biegu, oleju i skrzyni biegu. Myślałem, że uda się polutować, ale za duża dziura. Nic z tego nie będzie. Szukamy jakiegoś zastępstwa dla niej. To jest tylko jedna z chłodnic, bo tam jest dwie. Ale w tamtym roku jeździliśmy na jednej i nie dawała rady. Więc muszą być dwie. Jakakolwiek, ale coś musimy tam wstawić, nie? Tutaj jest, no, tu w tym miejscu po prostu pękło, żeby można spróbować naprawić, rozgrzewać i tak dalej, ale to jest gruby zabieg i nie wiadomo czy się uda bez odpowiedniego też sprzętu na miejscu, ale oczywiście zadzwoniliśmy po ludziach trochę, zadzwoniłem do Dominika Korpysy, do Dyfra, tutaj ludzi z okolic i być może któryś z nich będzie miał taką, która będzie dopasować, bo ona też musi dopasować te montowania mniej więcej wielkościowo i zobaczymy, no czekamy na odpowiedź, także dzięki chłopaki. Prace jak widać dobiegają pomału końca. Będzie sukces, Krzychu? Będzie. Musi być. Na patencie. Ale jak ktoś mówi, na patenty najdłużej wytrzymują. To co, coś tam jakieś kary waypointowe, ile? 23 minuty za minięcie 5 waypointów nam wbili, co nas lakuje na 4. pozycji. Ale no idziemy przedyskutować to, no bo raczej jechaliśmy zgodnie z trasą, nie? Więc było kupę bałaganu, nie zliczało, ale trzeba z nimi o tym podyskutować. Trzeba iść. Tak, trzeba iść.
Jak panie Butek? Idzie? Rezultatowo bardzo dobrze. Lepiej niż się spodziewałem. No ale straty są. Jeździsz szybko, to musisz wiedzieć i liczyć z tym, że będzie drogo. A co się popsuło? Kolektor pękł, turbina cieknie. O! Jeszcze więcej? Ale noc jest długa, jutro jeszcze dzień też. Więc będziemy gotowi, ale trzeba trochę zwolnić, bo najważniejsze, żeby dojechać w jednym kawałku. Potwierdzasz, Krzychu? Tak. Dopiero pierwszy dzień. Przygody dopiero się zaczynają. Ale dobrze jest. No to dzisiaj chyba nie wszyscy zadowoleni, ale tak po sąsiadach patrząc, to chyba tu wszyscy by w miarę przyzwoicie dzisiaj pojechali. Także dobrze jest. Tutaj co, żeberka? Kaloryferek. Oj, będzie coś się działo. Będzie się działo. Co to będzie się działo? Słuchajcie, no znaleźliśmy przy naszym stanowisku tu obok, znaleźliśmy taką małą niespodziankę dla Eda. Myślę, że to będzie zarąbisty amulet. Amulet szczęścia. Który musi dowieść do samego końca Oj. tego rajdu i myślę, że to będzie coś fajnego. Śpi, robimy mu niespodziankę, na moją odpowiedzialność odkleję. Chłopaki nie mieli z tym nic wspólnego, żeby jasność sprawy, a oto jest to, znaleźliśmy przy naszym samochodzie taką czaszkę małą Lisa, także myślę, że musisz ją dowieść do końca. Kleimy. Aż mu to zatwierdzenie. Ed, walczysz do końca i widzimy się na pudle, na razie. Jak tam panie Roberciu na Breslau? Jak ci się podoba i w ogóle zajawka jest fajna chyba, nie? No chyba tak, skoro już czwarty raz jestem. Pojechałem sobie tak trochę jako gość specjalny. Okazało się, że miejsce jest tutaj idealne i tak zostałem, jak widać, pełnoprawnym członkiem zespołu. Wyścig, wiesz co, znaczy najfajniejsze jest z tego wszystkiego, że wchodzisz w taki tryb naprawdę zespołu, gdzie każdy ma swoją odpowiedzialność, każdy musi czymś się zająć, każdy ma swoje zadania, nie? I ta praca zespołowa zbliża do siebie, nie? Z chłopakami nie widuje się na co dzień, a jednak buduje się taka relacja, która zapewne zostanie na lata. Dziś z tego rajdu niestety muszę wyjechać wcześniej, bo mam pewne tutaj zobowiązania prywatne, więc jutro wyjeżdżam. Trochę szkoda, ale z drugiej strony jakby spojrzeć na to, mógłbym w ogóle nie być, więc cieszę się każdym momentem tutaj. No i jest naprawdę fajnie. No a w tym roku fajnie, że nie ma przygód z samochodem, bo tamten rok niestety był taki trochę sweet sour. Było fajnie, ale niestety zakończyło się niefajnie. A w tym roku
Tu jest niemalowane, odpukać, nie ma żadnych problemów, chłopaki mają dobre tempo, wczoraj trochę błędów z waypointami, ale no to nie tylko oni, więc to gdzieś jest wpisany w ten rodzaj rajdów, długich rajdów, ale które miejsce? 4? 3? No było drugie, ale zabrakło kilku waypointów gdzieś i spadli na 4. No ale to 4 nadal jest dobrą pozycją, to jest dopiero za nami początek tak naprawdę całego ścigania, więc jest czas, jest miejsce na to, żeby to odrobić. Ważne, tak jak powiedziałem, chłopaki są w dobrej formie, Ed już śpi, więc już zbiera siły, samochód przygotowany, no nic, trzeba jechać, trzymać tempo i nie omijać waypointów. Nowy dzień, nowe wyzwania. Wczoraj trochę waypointów zabrakło, tak? No tak, miałem świadomość tego, że minęliśmy parę i tak szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie gorzej. Dostaliśmy 23 minuty kary za 5 waypointów, więc generalnie się cieszę, że tak mało tylko, bo spodziewałem się dużo większej kary. Także jest ok, no nie marudzę. Dzisiaj spróbujemy się poprawić troszkę, żeby to jakoś lepiej szło i może ten tablet zacznie ze mną współpracować, bo strasznie jest oporny. Wczoraj mi się ze 3 razy wyłączył całkiem i zanim się włączył, to była makabra. A Ed cisnął mocno, więc to odległości parę sekund wyłączenia tableta to my zrobiliśmy już pół kilometra albo kilometr. Ciężko się połapać, gdzie jesteśmy później. No ale powoli mam nadzieję, że się dogadamy z tym urządzeniem. Dzisiaj ile kilometrów? Dzisiaj podobnie jak wczoraj, troszeczkę skrócili, ale będzie prawie 120 km OS-owych. No i dziś na pewno będą przeprawy. Będą te nasze kochane białe błota, które trochę są dla nas nieszczęsne, zawsze tam się zakopywaliśmy. No i są mordercze dla pasków i alternatora, to jest trochę taka konsystencja jak u nas w kaźmierskich kamieniołomach. Biała woda z pływającym jakimś takim piachem, który niszczy wszystkie łożyska. Więc no, będzie trzeba dzisiaj pewnie trochę już biegać poza autem. Ale jest tajna... Jak? Proszę cię, masz tajna broń tutaj założona. Oj, na Teraz nie będzie trzeba biegać. Na razie ta tajna broń nam sprawia tylko problemy, bo ciężko dopracować ciśnienie, żeby nasza waga auta i żeby ta opona dobrze pracowała. W tym grząskim piachu nam mocno przeszkadza, to ucieka nam samochód na boki. Już był pomysł, żeby zmieniać koła na z powrotem na trepadory, ale jeszcze podejmiemy próby innych ustawień. Mówisz, że dzisiaj oglądałeś film, aż chciałeś do nas przyjechać i sprawdzić jak to jest, tak? Dokładnie tak jest. Przyjechałem zobaczyć maszynę, czy już nie ma problemów, czy już lepiej jedzie, a nie skacze na dołach. Problemy są zawsze, wiesz, każda Dopiero modyfikacja, ale no coraz mniej, co Tak, roku ale muszę coraz wam lepiej. powiedzieć, że na żywo wyglądacie jeszcze lepiej niż w telewizji. Dobra. Nie chwal. Dopiero się obudziliśmy. Jedno jest pewne, nikt tu nie jest fotogeniczny. Za godzinę startujemy. Jedziemy dzisiaj na lekko poprawionym secie, koła ustawione na 0. Trochę więcej ciśnienia w kołach, może nam się poprawi trakcja, to zakładamy. I co, jedziemy robić swoje. Ale spokojnie, jeszcze jest kupa czasu i wszyscy mogą popełnić błędy i my również. Tutaj jakby nie ma co się ekscytować, kalkulować, które mamy miejsce, tylko trzeba jechać tak, żeby robić mało albo w ogóle kart zbierać. Jechać szybko i tyle. Zaczynamy trzeci dzień, właściwie drugi dzień ścigania, czyli to jest leg 2, ale trzeci dzień jazdy, bo był prolog, a tak naprawdę dla chłopaków już czwarty dzień. Dzisiaj trasa jest trochę krótsza niż wczoraj, bo ma około 120 km, więc będzie troszeczkę krótsza, mniej dojazdówki. Dzisiaj chłopaki jadą na 3 poligonach, czyli poligon żegański, gdzie tu z tyłu za mną widzicie, tu z tyłu są białe błota. Później jadą na poligon Świętoszów, a my czekamy tutaj na przeprawę, 18 km, więc będzie spoko. Chłopaki jadą z 4. pozycji, pierwszy jest Hardo, a później nawet nie wiem kto jest kolejny, bo tam było przytasowanie w międzyczasie, bo chłopaki nie zrobili wczoraj wszystkich waypointów, dostali karę, więc z 2. miejsca spadli na 4. Ale 4. pozycja to jest tak bardzo dobrze, na pewno się wysunął na prowadzenie, bo po prologu był Hardo, Marsden i Francuzi bodajże, potem byliśmy my na 4. Teraz Marsden z Francuzami spadł za nas, więc tak ich jakby wyprzedziliśmy. No i generalnie czekamy na zabawę, dobry dzień, dużo kibiców, będzie fajnie, polski las,
polska ziemia, polska pustynia. W tym roku jest troszkę inaczej. Zawodnicy nie startują tak jak zawsze, czyli klasami i według pozycji. Zawsze było tak, że były motory, potem cross country, samochody i tak dalej. Teraz trochę to przetasowali i samochody startują według kompletnej klasyfikacji, czyli na przykład wypuszczają Extreme pomiędzy cross country, troszkę to się zmieniło, przez to będą dłuższe przerwy na pewno tutaj na tych kałużach, ale ogólnie będzie fajnie, także co, do zobaczenia później na trasie. Dawaj, jedź, płynnie, jedziemy, nie zając, w prawo koło, o tak. Jedź, płynnie, więcej gazu, więcej. Nie kręć w lewo. Teraz do lewej, więcej gazu. I w prawo już na maksa. Dobrze idzie, trzymaj, stój, popraw. Jedź, płynnie musimy, jedziemy, nie zając, w prawo koło, o tak. Jedź, płynnie, więcej gazu, więcej. Nie kręć w lewo. Teraz do lewej. Więcej gazu. I w prawo już na maksa. Dobrze idzie, trzymaj. Stój, popraw.
od mediów. Mówię, że Edek płaci i dolejemy do pełna, nie? Zadychę. Nie ma lipy. Ale euro. Tylko drogie paliwo, LPG. Z werwą. Wy, żeś tam tak odjebali z tym błotem. No na pierwszym. François nadal. Wjebaliśmy się w najgorszy moment Tak, chyba. w najgorsze miejsce się wjebaliście jakie było kolwiek. wiedział, kurwa. A François drugą stroną i wyjebali na dach. Wyjebali na dach? Tak. No, nie na dach, na boka. Tak już no wiesz, nie? No jak tam? No co jak tam? No co jak tam? Kurde. No było, po to ludzie się będą interesować. Awaria. To jest 95% pracy. Na 10 km przed końcem stanął alternator Białe błotko go w tym jebanym gównie. No zobaczcie jaki to jest beton. No, z tego można domy murować. No to prawda. Podejdź i nakręć jak wyglądają siatki przy chłodnicach, są jak z betonu zalane. Samurajem. No i zabiło nam to alternatora. Mieliśmy znikome miejsca, gdzie się pobłądziliśmy, ale były naprawdę znikome, więc tam nie straciliśmy dużo czasu. Fajnie, szybko szło, nadal kiosk, ale jechał się lepiej. Więcej kontroli, nie? Więcej kontroli było. I kręciliśmy przyzwoity czas. Nie powiem, że dobry, ale przyzwoity. No do momentu, aż w zakręcie sztywna kierownica. Dojechaliśmy jeszcze ze 100 metrów na zasadzie co o co chodzi. No i że stoi coś na pasku. Zaczęło się dymić, bo jedna rolka stanęła. Ale fajnie, naprawiliśmy się, to jest najważniejsze. Dojechaliśmy, nie zebraliśmy kary za niedojechanie odcinka. Nie wiem dokładnie jaka to jest kara, więc jeżeli nas odcinek kosztował teraz łącznie z przestojem na serwis 4 godziny, bo maksymalnie jest 4,5, no to kara za niedojechanie jest na pewno większa niż 4,5, no bo 4,5 to jest maksymalny czas dla Wise, tak jak my dzisiaj. Ale za niedojechanie odcinka musi być grubsza jeszcze kara, więc zaoszczędziliśmy na karach. Możemy być siebie dumni. No dojechane, tak? Dojechane. Gratulacje. Pokażemy tutaj wam, nasi drodzy widzowie. No jest to taki piasek faktycznie jak cement. Nawet jak się po nim... Zobaczcie tutaj. On jest bardzo twardy, nawet na siatce zobaczcie jak to wygląda, jest bardzo, bardzo twardy. I on po prostu zabija wszystko i no naprawdę zabija wszystko, uwierzcie mi. To jest gorsze niż glina. I dlatego te białe błota tutaj na żeganiu słyną z tego, że po prostu zabijają rolki, łożyska i wszystko co jest w aucie. A że to auto nie miało lekko na białych błotach, bo wjechało w największe błoto, no to wszędzie tutaj się dostał syf i po prostu piasek wlazł i pozabijał. Krzysiek, Ale dojechane, to się liczy. Jak Dojedzie Andrzej, patrzy co ma ciekawego. Siema Andrzej, co tam? Siemandero! Słuchaj, skamy kierowcy do naszego bolidu. Nasz nie wyrabia. Cały Olix przejrzeliśmy, koło nie ma, jeżdżę po bazie, nikt nie chce się zgłosić. Wymagania 18 lat, ciężka noga, słuchanie pilota. Kategoria nieważna prawo jazdy. BC, nawet A1 przyjmiemy. Jak Łukiś jedzie? Szybko, coraz szybciej. Nie odpuszczamy, cały czas do góry. W klasyfikacji tak samo. Aby jak najmniej błędów, pilnować checkpointów, będzie dobrze. Kiepsko. Znaczy dobrze, że dojechaliśmy, bo jakbyśmy nie dojechali, wezwaliśmy śmieciarkę już po nas, ale przeliczyliśmy, że nam zostało 1,5 godziny chyba czasu do limitu i że spróbujmy się naprawić, bo nieważne, już pal licho ten dzisiejszy wynik, ale jak nie dojedziemy, to dostaniemy 5 czy 10 godzin kary i rajd w tyłek, a tak to jest, mamy straty powiedzmy godzinę czy tam godzinę z hakiem na naprawę, ale odcinek dojechany do końca, a to jest kluczowe w tym wszystkim. No szło bardzo dobrze, ja byłem dzisiaj mega zadowolony, tam kilka rzeczy skiepściliśmy, ale między innymi przejazd przez tą wodę białą, ale szło bardzo dobrze, no kurde, tak nam się dobrze jechało. Mało pomyłek,
A jak były, to takie tylko, wiesz, ciach, szybciutka zawrotka i... No i nic od nic owąd, kupa dymu spod maski, alternator stoi dęba, pasek się stopił. I stoimy, zabrakło nam, na piechotę byśmy do mety doszli, no zabrakło nam parę kilometrów. No ale dojechane, no. Ważne, że nie ma kary, tak. nie? Dobrze, bo już prawie już poddaliśmy się, wzywamy śmieciary i koniec, ale posiedzieliśmy, zapaliliśmy. Nie, no nie może tak być. I to dobra decyzja, bo dojechane w czasie, także dzięki panowie. Panie, to weź na klatę. Na działkę Ty, podobno 130 na klatę bierzesz i coś mnie tutaj ściemniałeś. Dawaj. Czekaj, bo tak będzie do... Czekaj. Nie podnoś. Wejdź, wstań. Ale mąki na ten będzie dużo. A ty o czym tak myślisz? O życiu. Jak poszło? No słabo poszło. Co się stało? Awaria jedna poważna na prawie godzinę. Na samym początku trasy, no i wynik jaki jest. No ale może się uda utrzymać pierwsze miejsce. Robiliście? No to nie będzie tak źle. Wentylek jest. Jak twoja noga? Widzę, że byłeś u naszych najlepszych medyków. Tak, prawie nie boli. Co się wydarzyło? Takie wiesz, trochę dziur. Nierówne podłoże? Tak, dokładnie. Jak się nasze rescue team spisało? Super. nie Najlepszy boli? na świecie. Tak. Już nie boli? Dziewczyny tam się to zaopiekowały dobrze? No. To fajnie. To pozdrawiamy dziewczyny. Pozdrawiamy dziewczyny z Rescue Team. Wszystkie, a facetów też przy okazji, nie? Tak. Czy każdy zjadł Edreda? Dobre, takie w takim słoiczku, puszce jedzonko. Bardzo dobre. A my tym razem zapraszamy do komentowania i Lajkowania. Walczymy z algorytmami. Tak jak z serwisem auta. Czyli pokaż jak się walczy, weź pokaż. Nieprzestannie. Garda? Klikniecie myszką, klik robicie, albo klik, piszecie 2-3 słowa, lepiej te miłe. I subskrybujecie. I jedziemy. No, także co? Krzychu, pakujemy się dzisiaj i jutro w Hannibala. Walimy. Jak się pakujemy? Samochód trzeba zrobić najpierw. No to się będzie robił przy okazji. Samochód tutaj będzie gotowy, my pojedziemy, a wy się na spokojnie Słuchaj, pakujcie. mamy tyle ludzi, że jak wrzucimy na social media, że szukamy chętnych małych Red Foxów do pomocy, to teraz tu przyjdzie cała okolica. Ja nie będę brał udziału w tym procederze i nie będę pakował. Zobacz, kto jest pierwszy do pomocy. Ja? No przecież stoisz. Ja im tylko zepsuję rzeczy, chłopie. Kurde, wyłaś, ile będziesz leżał pod tym autem. Zobaczcie, fan klub Red Foxa jest w całej Polsce. Tu mamy jednego z naszych członków naszego fan klubu. Skąd przyjechałeś? Po co? Gdzie i jak? Opowiadaj. Puławy, żeby się z chłopakami zabawić i przywitać. Ile kilometrów musiałeś zrobić, żeby tu przyjechać? 600, No i pięknie, połączyłeś przyjemne z pożytecznym? oczywiście. To jest to. Pierwszy raz, ale jest super. Wydarzyło. Chyba niedokręcony był kartusz. Wykipiało wszystko do środka. Jak mleko? Mleko. Nie do upilnowania. Szczególnie jak wcześniej ta laga miał to w użytku. Ale ja już miałem takie, uszkodzone. Ale przyda się na wieczór. Ja jeszcze, powiem szczerze, że wtedy nasmarowałem tylko dwie końcówki, bo Ale potem ważne, że miałeś to w swoich dłoniach. Potem i już to nie działało. wystarczyło. zaraz to naprawimy i jeszcze nie szorować dalej. No zobaczymy, czy naprawimy. Idziemy na czas. Jak szybko nasmarujesz wszystkie kalamitki w tym? Jak Formule 1, dawaj. Raz. Zaczynamy, czekaj. Raz, dwa, trzy. Nie powiem. I teraz przez to właśnie koło samego ślizgu się rajd skończył. Ty nasmaruj, ej, tutaj kalamitkę trzeba smarować. Chodź tu, nasmaruj kalamitkę, Robert.
Tutaj, z tej strony. Trzeba Robert kalamitkę nasmarować. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Tak nie możemy jechać. Proszę pokazać papiery na to. Żebyście się nie wywrócili. Tak jak mówiłem gdzieś na początku, jeszcze przed przyjazdem tutaj, że jak będzie jakiś problem, będzie coś gorzej szło, to jest tajna broń, tak zwany doping, a tu jest akurat doping legalny, więc będziemy właśnie teraz tankować piwka. Ale to w Toyocie gorzej szło. Teraz już nie będzie problemu żadnego i będzie pięknie jechał. Jednym z nieodzownych elementów efektywnego pracy naszego teamu na rajdzie jest przestrzeń, w której żyjemy. Od 2 czy 3 lat posługujemy się przyczepą, którą mocno przebudowywujemy. I tutaj chciałem serdecznie podziękować Piotrkowi Grabczakowi, jego firmie i całej ekipie chłopaków od niego z firmy Agrotech. Firma specjalizująca się w budowie urządzeń i maszyn rolniczych, głównie do zbioru sadowniczego. Na przykład wiem, że robią maszyny do zbioru czereśni, wiśni. Jedną taką maszynę mam, używam do zbioru oliwek i naprawdę godna polecenia. Ale czemu dziękujemy? Bo pomysły, wykonanie tego wszystkiego, co jest w tej przyczepie, regały, zabudowy, teraz nie widać, stoły, które się tutaj kładą na transport, ramiona do wnoszenia, wynoszenia opon, to wszystko bardzo nam ułatwiło życie, więc Piotrze, dziękuję w imieniu całego teamu. Na pewno będziemy korzystali jeszcze chętnie z twojego supportu, bo dobrze to wychodzi, więc będziemy mieli jeszcze parę pomysłów. Dziękuję. W następnym odcinku z Rally Breslau dowiecie się, czym jest droga Hannibala i czym jest droga Edwarda. Jakie historie nas spotkały na Drawsku, czemu Krzysiek musiał ciągnąć linę, to wszystko już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.